Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie porównanie King Bolen versus Lunch. Jak pamiętacie, miałem jakiś czas temu filmy i współpracę różne z Lunchem. No jako, że byli zadowoleni jakby z tej współpracy, to przysłali mi coś pod marką King Bolen. Co to jest marka King Bolen? To jest tak naprawdę podróba Luncha bez płatnej licencji. Ten sam tym inżynierski, to samo wszystko jest, tylko po prostu jest tańsze i akurat to jest King Bolen S6 i on jest tak zrobiony, że ma dożywotnią aktualizację. Lunch ma aktualizację tylko na 2 lata, ten jest dożywotnio. Natomiast to jest wykastrowane z funkcji online, tu mamy funkcję online, ale to go z niczego nie skreśla, ponieważ funkcjonalność jest ta sama. Mamy pełną obsługę DPF-ów, jakichś tam, nie wiem, elektrycznych hamulców. Zresztą to wam wszystko też pokażę w trakcie tego filmu, no ale jakby chciałem zaprezentować 2 urządzenia i powiedzieć, dlaczego w sumie to jest moje najbardziej teraz ulubione urządzenie do diagnostyki samochodowej. Głównie problem z Lunchem jest taki. Komputerek jest fajny, bo jest większy, ma większy wyświetlacz, to jest chyba 7 cali, tutaj mamy 6 cali, dlatego jest S6, ale głowica do Luncha jest właśnie taka duża. Jak ją podłączymy, to się dynda, majta i w ogóle są problemy, a tutaj głowicę naciskamy, wyciągamy sobie i mamy takiego jakby dłuższego elema i mamy luzik i to się nigdzie pod nogami nie plącze, bo w większości aut, jak są pedały, wiecie, sprzęgła i tam gdzieś po lewej często jest właśnie wtyczka. To takie coś trzeba na kierownicę zarzucać, ciężko jest z tym jechać, przeszkadza, można spodać wypadek, wiecie, nie? A to jest bardzo wygodne i to robi praktycznie to samo co ten Lunch. To nie ma funkcji online oraz jest wykastrowane o DOIP, nawet z kabelkiem DOIP, no bo nie ma online'a, nie będzie działać. CAN FD tutaj też nie jest zaimplementowany. Tu mamy zaimplementowany CAN FD i DOIP z dodatkowym kabelkiem będzie nam działał. Lunch też ma pobieranie loginów online. Tutaj nie ma pobierania loginów, kodów, wiecie, do sterowników silnika, takich innych rzeczy. No ale tak naprawdę tym zrobimy wszystko to samo co Lunchem i to bardzo jest też, szczerze, jest bardziej przejrzysty jakby interfejs niż Luncha, bo Lunch jest taki trochę trudny w obsłudze. Minus obydwu urządzeń jest taki, że języki polskie, no są takie jak w Lunchu, czyli to jest, pamiętacie, BAT match, czyli kodowanie akumulatorów, to było BAT, to jest nietoperz, match, było mecz nietoperzy, coś takiego. Także po polsku mecz nietoperzy, a chodzi o kodowanie baterii akumulatora, więc no, dużo trochę porobiłem sobie tym King Bolenem, już go mam z miesiąc czy 2, no i mówię, to jest pierwszy tester jaki biorę, bo tak, on też jest mniejszy. Ta walizka Luncha fajnie wygląda, bo wiecie, płacimy więcej, mamy taki bardziej pro, ale o wiele wygodniejszy jest taki futerał miękki, po prostu do przenoszenia, do trzymania, nie ma tej dużej głowicy. Jeśli chodzi o sam komputerek, no to faktycznie ten jest Lunch wygodniejszy, on ma jeszcze kamerę do czytania winów, jakichś tam naklejek, kodów kreskowych, ten nie ma, ale on odczytuje winy normalnie, nie jest to potrzebne, jego rejestrujemy i powiem wam szczerze, do warsztatu małego albo do takiego domowego majsterkowicza to jest za około 1000, jeszcze będę miał kody rabatowe dla was i na tego, i na Luncha, i na King Bolena. Nieduże, ale zawsze coś, także wszystkie szczegóły będą pod linkiem. Teraz też będzie promocja od 1 do 7 czerwca. On ma być jakiś event na AliExpressie, że AliExpress bierze mniejszą prowizję od sprzedawców, więc oni mogą zjechać z ceną niżej. I jeszcze będzie event w dniach 17 czerwca do 23 czerwca. Także ja was będę informował o tym shortem. Co jeszcze? Jeśli chodzi o, nie wiem, dowód na to, że to jest to samo co Lunch, akcesoria i sam interfejs w środku, tak jakby sposób działania jest właśnie zauważalny, że to jest ten sam team inżynierów, który robi jedno i drugie, tylko tu po prostu wypuścili to Chińczycy pod własną marką, żeby nie musieć płacić licencji Lunchowi. Dobra, tu jeszcze z gratisów przysłali jak zawsze Brake Fluid Tester King Bolena, czy taki długopis, który na bateryjkę wsadzamy, on tam mierzy ile procent wilgoci jest po prostu w zbiorniczku wyrównawczym, aczkolwiek w zbiorniczku może być 1% wilgotności wody, a w hamulcach na dole tam może być 3-4, nie? Więc to jest takie tylko względne testowanie, nie powinniśmy tego słuchać, no ale na przykład macie płyn DOT spółki, bierzecie, chcecie sprawdzić w zbiorniku, czy on się nadaje do dolania do auta, no to taki długopis według mnie jest całkiem spoko. Co tu jeszcze nam przychodzi? Tu już w środku nic nie ma, tak, tu jest po prostu przychodzi kartonik, ja trochę gadam, zaraz będę wam pokazywał menu, jakieś raporty, podłączałem to do różnych aut, sąsiadów, niesąsiadów, znajomych i powiem wam, naprawdę spoko. Co można tym robić? Już wam pokazuję. Air Fuel, nie wiem co to w sumie jest, może jakieś sondy lambda albo tam coś tam, airbagi, AFS-y, hamulce, DPF, mamy pełną obsługę AdBlue, odpowietrzanie ABS-ów, EGR, też obsługa EGR, kodowanie, adaptacja skrzyni biegów, tu jest gear, a tu jest box, nie wiem czym się różnią, IMMO,
On nie ma funkcji IMMO, ten też nie ma funkcji IMMO, jedynie jak znamy PIN IMMO, no to możemy dopisać wtedy klucz, nie? Albo sprawdzić poprawność PIN-u dla danego sterownika i tak samo to działa w launchu, więc to jest takie trochę mylące. Kodowanie wtryskiwaczy, zmiana języku, na przykład wiecie, samochodu, bierzecie auto z Niemiec, ono jest po niemiecku, możemy zmienić na angielski, wiecie, albo inny język, jaki tam auto obsługuje. Połączenie się odometer, czyli to jest prędkościomierz, jakieś tam wszystko, kasowanie inspekcji olejowych, kąt skręta kierownicy, wyłączanie start-stopów, jeśli dane auto obsługuje wyłączenie start-stopa, możemy wyłączyć tego start-stopa, zawieszenie, kodowanie opon, na przykład w lagunach można ustawiać, jakie mamy opony, że jak zmieniamy felgę, szerokość i profil opony, możemy dostosować, żeby nam prędkościomierz dobrze pokazywał. TPMS, no właśnie, TPMS obsługuje, tylko nie wiem, czy jeśli chodzi o odczyty danych, bo nie obsługuje protokołu TPMS Extension, czyli on chyba, nie wiem jak to działa, o co chodzi z TPMS Extension, ja się nie znam na TPMS-ach, czyli to jest po prostu sprawdzanie ciśnienia w kołach, nie? TPMS Extension to chyba chodzi o kodowanie tych czujników, co są w kołach, więc on tego nie robi. Launch? Kurde, nie pamiętam, czy robi. Mam taką tabelę w Excelu, potem możemy na kompa wejść, przelecimy tą tabelę w Excelu, porównamy sobie, wiecie, na papierze, czym te jednostki się od siebie różnią. No i co, tryb transportowy, jakieś tam pierdoły, SAN, pewnie to jest szyberdach. No jest tego tutaj trochę. Jeśli chodzi Repair Info. Ktoś pytał kiedyś, czy te testery mają w sobie jakieś tam, wiecie, schematy rozrządów, czy mają jakieś elektryczne schematy. No niestety, nie jest to Autodata, więc nie ma takich rzeczy, ale fajnie jakby kiedyś Chińczycy tak zrobili. Oto my Google Chroma, takie inne rzeczy. Jak sobie podamy internet z telefonu, no to nam się łączy, teraz jestem po Wi-Fi podłączony. Są upgrade'y, średnio w tygodniu tam kilka upgrade'ów wychodzi, że tam wiecie, do nowszych aut. To już byliśmy. Przeglądaczka plików, no jest taki dość prosty w obsłudze. Jeśli znacie angielski, to wam się naprawdę mega sprawdzi, nie? Tu się bawiliśmy Fordem, jakimś tam Citroenem, sąsiada się bawiłem, Mercedesy. Bardzo ładnie się łączy ze wszystkimi. To, co zrobi Launch, naprawdę to też robi. Także ta głowica wcale nie jest jakaś mniej taka, nie wiem, powerful. Mniej, nie wiem jak to powiedzieć. Jest tak samo dobra jak ta głowica, nie? Oczywiście pomijając KNFD i sterowanie dwukierunkowe, właśnie, bo Launch jest testerem dwukierunkowym, czyli w autach, które wspierają sterowanie bidirectional interface, możemy tu na przykład zadać sobie, trzymaj 1000 obrotów i na przykład coś tam robić pod maską. Możemy zadać na Launchu, trzymaj 2000 obrotów, coś tam robić pod maską, tym nie zrobimy tego, nie? No ale tak to wygląda. Launch też ma funkcję online, tam tej inteligentnej diagnozy, jakieś tam wsparcie Chińczyka. Ja z tego nie korzystałem, tak naprawdę, wam szczerze mówię, to teraz jest w okolicy 1000. Ja zwykle cen nie mówię na filmach, bo to wiecie, w zależności od kursu dolara i tam innych rzeczy, ale szczerze, jakbym miał na całe życie coś kupić, po prostu tak wiecie, żeby przy domu coś porobić w większości aut, naprawdę dobry wybór. Co czasami wkurza. Trochę wkurza ten kształt, bo tu są pewnie baterie, żeby to dało się tak trzymać niby. Launch jest o wiele wygodniejszy z tego powodu, że jest taki, wiecie, kwadratowy. Można go sobie postawić tak. Tego teoretycznie też można sobie postawić. No ale tak jak go kładziemy na płasko, zawsze jest pod skosem coś właśnie przez to tego. No, mogliby go zrobić grubszego, mogli go zrobić cieńszego, nie wiem, nie wnikam. W sumie nie ma co narzekać. Spoko jest właśnie ten dongiel. Co tu jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Launch obsługuje GPF-a, czyli takie DPF-y w benzynie, tak mi się przynajmniej wydaje, że o to chodzi z GPF-ami. Ten nie obsługuje GPF-a, ale obsługuje DPF-y. Czy coś jeszcze mogę ciekawego powiedzieć, czy idziemy po prostu do auta się podłączyć i coś tam sobie pogrzebiemy? Dajcie mi chwilę się zastanowić, co wam jeszcze pokazać, co... Możecie pytać, bo też zrobię drugi film takiego shorta właśnie za miesiąc, jak będzie tam 17, znowu promocja, żeby przypomnieć, że jest promocja. Więc pod filmem pytajcie, jeśli macie jakieś pytania a propos obydwu testerów albo coś tam. Launch, King Bolen i ThinkCar to jest ta sama marka, ta sama firma. Potem sobie wejdziemy na ich stronę, ja wam w sumie pokażę, jak to tam czytać, jak to wygląda, o co chodzi. Dobra, skupmy się jeszcze może trochę na interfejsie. Pliki, jak fajnie się tu dość przegląda pliki, bo tak. Wchodzimy sobie w pliki, mamy wszystkie nasze pliki, mamy tak, przed naprawą raporty, nie? To jakie tam błędy na przykład były znalezione, mamy winy i teraz tak, no załóżmy, sobie klikniemy, ja tu wgrałem sobie swoje jakby logo, żeby polskie litery napisać tutaj, no to trzeba zmienić język na polski, napisać polski, jak zmienimy na angielski już nie ma polskich znaków, to też trochę utrudnia przeglądanie Google'a bez polskich znaków, no ale pisałem do nich, żeby może to zmienili, tu mamy w takiej formie interaktywnej, wiecie, możemy sobie te wszystkie kody rozwijać, fajnie się to przegląda na urządzeniu, bo w PDF-ie to jest wszystko po prostu rozwinięte, wypisane, więc już w PDF-ie zawsze jest troszeczkę gorzej, trudniej to przeglądać. Mamy po naprawie jakieś tam inne
zapisane. Ogólnie wszystkie pliki, już łączyłem się teraz wczoraj z Fordem Mondeo pana Leszka, 2004 rok, mamy przebieg 430, zopiłkowała na czarno opiłkami pompa niestety wysokiego ciśnienia i mamy lejący zapewne wtrysk na cylindrze drugim. Tu jeszcze były błędy, ponieważ bez paliwa był odpalany, mniejsza. Spoko tematy, tutaj też Citroen sąsiada podłączałem, Aircross, jaki rocznik, nie ma rocznika, może ktoś będzie wiedział jakoś ten, przebieg niski, 70 000 niby tylko i sieczka błędów, tu były właśnie różne wszystkie tam błędy wypisane, wiecie, co się nazbierały przez lata. Aktywny błąd to chyba był właśnie ten, że za niskie ciśnienie dodatku Urea to jest mocznik, czyli AdBlue, tak mi się przynajmniej wydaje. No, mamy takie raporty, a z drugiej strony też fajna opcja jest taka, że jeśli się z danym autem łączyliśmy, to teraz tak, jak chcemy nowe auto przeskanować, możemy je z palca wybierać, wiecie tam jaka marka lub historia i on pamięta z jakim autem się łączyliśmy, na przykład właśnie z Fordem albo z Citroenem, tam sąsiada, tutaj z jakąś Toyotą też pana Leszka się łączyłem. Możemy sobie kliknąć, nam się od razu łączy, nie musi skanować, wiecie, całej listy modułów w danym aucie, tylko on już pamięta, powinie, w jakie moduły dane auto jest wyposażone i szybciej po prostu znajduje, wiecie, listę parametrów i kodów błędów. No dobra, z obsługi to chyba tyle, obsługa jest dosyć prosta. Z góry nam wyjeżdża, wiecie, wszystkie tam dane, można sobie ściemniać ciszej, głośniej, ciszej. On przypomina, jakbyśmy zapomnieli dongla, już wam to pokażę. Jakbyśmy się łączyli po OBD i ja po prostu wyjdę z tego, widzicie? Nie zapomnij VCI. VCI to jest po prostu ta wtyczka z auta, więc to jest takie spoko przypomnienie. Lunch też to przypominał. Ja wam podlinkuję film taki ponad godzinny z tym lunchem, co on tam umie, potrafi, jak się tam bawiłem nim na różnych autach. Nie będę aż tak długiego filmu robił, staram się zrobić jak najkrótszy, dlatego idziemy sobie po prostu do Citroena, podłączymy się, pogadam, pokażę, co tam można porobić, jak to wygląda, interfejs od środka, no i tyle. A póki jeszcze jestem tutaj na strychu, no to tak, patrzcie, to wkładam razem z tym tutaj, wiadomo, z donglem, zamykam i sobie idę, nie? A teraz schować lunch albo go wyjąć. Cyk, cyk. Otwieramy. Tutaj stuningowałem walizkę, żeby te się nie walały, bo tu ciężko potem włożyć tego luncha tutaj. Więc takie rzepy sobie dokleiłem, żeby to mi trzymało. Teraz trzeba, wiecie, 2 rzepy, 2 rękami wsadzić, zapiąć te rzepy, otworzyć tą klapkę, tutaj zmieścić te wszystkie wtyczki. Nie działa, trzeba kabel przesunąć. To jest też duże, twarde, ciężkie, trzeba zrobić tak, tu zabezpieczyć, zamknąć, cyk, pyk i mamy dopiero taką wielką walizkę. Także, a ten jest taki trochę jak kuferek na wyjazd na kosmetyki, nie? Także naprawdę o wiele, ja go używam do wszystkiego, lunchem się nie chce wyciągać. Także takie moje spostrzeżenia po jakimś tam dłuższym czasie użytkowania, no i ta głowica wkurza też, naprawdę. Także lunch mi tylko zostanie do jakichś online rzeczy, nie? Tu faktycznie lunchem można zakodować online sterowniki i jakieś tam adaptacje porobić, loginy zyskać. Do warsztatu bardziej spoko, gdyby lunch miał taką, wiecie, małą głowicę, no to wtedy wybrałbym luncha. A dzięki tej głowicy wybieram King Bolena i naprawdę to nie jest jakby reklama w ściema, nie? U mnie nie ma nigdy ściemy, ja nigdy nic nie mówię, co mi ktoś każe, tylko to, co uważam na dany moment nagrywania filmu. Wiadomo, że moje zdanie się zmienia po jakimś czasie, im więcej wiem, im więcej wy mi napiszecie, wchodzimy w jakąś interakcję, wymianę zdań. Na tą chwilę moim ulubionym testerem jest King Bolen. Dobra, idę do auta, nie przedłużam tego filmu. No jesteśmy w aucie już na odpalonym silniku, zobaczcie, jedyne 30 stopni, także jest super. O, ja mam taki gadżet ostatnio sobie kupiłem, żeby pokazywało mi, patrzcie, temperatura cieczy chłodzącej i temperaturę oleju mi pokazuje oraz tam ile jadę, ile kilometrów, napięcie ładowania. Można sobie też je kalibrować, ustawiać w zależności, wiecie, jakie są przekłamania na instalacji. To jest na stałe podłączone pod OBD, no ale ja wyłączę te OBD. Oczywiście zdjęta jest ta i teraz tak, to rozpinam, wyciągam, cyk, podpinamy sobie. Musiałem poluzować, żeby było luźne, wiecie, złącze, bo ono normalnie było tu wciśnięte, tylko z tym by mi się nie zamknęło już te plastiki. Teraz tak, jak szybko to się uruchamia?
No całkiem szybko, chyba pół minuty w ogóle. Lunch się o wiele dłużej włącza. Jeszcze jak wejdziemy w luncha, trzeba się kliknąć login, zaloguj. On potrzebuje internetu, offline, to tak nie wiem, czy go da się używać offline, czy nie, bo zawsze mnie prosi o logowanie. Więc nie wiem, czy na lunchu coś źle robię, czy ten. No i zróbmy sobie po prostu scan. Citroen. Łączenie z Bluetoothem, on tam klika, pika, nie wiem, czy to słyszycie, ja odszumiam nagrania, także pewnie tego możecie nie słyszeć. Ja tu sobie siedzę na klimie, żeby było troszeczkę przyjemniej. Szukaj automatycznie. Złapał win, tak, to jest mój win. No i teraz mamy, podobnie jak w lunchu, Health Report to jest cały skan całego auta, System Scan to sobie wybieramy, na przykład system i jaki, silnik, klima, coś tam, więc jak chcemy szybko, możemy szybciej wejść. System Selection, a System Scan to dobra, to jest lista systemów, a System Selection to wybór systemu, to o czym mówiłem wcześniej. Ja robię Health Report, tak, czy chcesz, zrobimy sobie na włączonym. Czy jest na zapłonie? Jest, nawet silnik działa. Teoretycznie nie powinno się tak robić, ale robimy. O, nawet jakieś błędy mam. On tak ma taką animację, zawsze ma taką animację do wszystkiego. Ile procent tam przeskanował, nie? O. Braking system faulty. Zaraz zobaczymy, może jakaś żarówka nie świeci. Szuka wszystkich systemów. Tu jest dość szeroka ramka, dlatego wyświetlacz się wydaje duży, no ale on jest taki, wiecie. Jeszcze obsługa tego, jak chcemy się cofnąć gdzieś, widzicie? Jakby z krawędzi ekranu wyciągam, to jest cofajka, nie? Że może mnie gdzieś cofnąć. Nie. Nie chcę cofać, ale tak samo z prawej strony. Nie obsługuje obrotu ekranu w tej pozycji, co najwyżej można obrócić go w drugą stronę, gdyby ktoś chciał go trzymać w taki sposób, albo gdyby ktoś... trochę to jest za grube czasem do trzymania, więc może takie coś, tylko wtedy tutaj trochę waży z prawej strony i tak przykrzywia nadgarstek, nie? Więc rozkład masy jest taki ten, no ale nie ma co narzekać. Za takie pieniądze, szczerze, to jest tak, jak macie się napalić i kupić coś za tysiaka i tam raz od dzwonu używać, to nie kupujcie tego, ale jeśli szukacie skanera, coś jest wam uniwersalnego, szybkiego, potrzebne, wiecie, bez laptopa, bez jakichś tam kabli, właśnie tego, za tysiaczka naprawdę super skaner robi dużo aut. Tego Mercedesa, co ostatnio tam naprawiałem, dolot, też się normalnie łączy, obsługuje, no, powiem wam, BSI. Radio to mi zawsze wali błąd, anteny, tutaj nie wiem, pewnie wzmacniacz antenowy jest uwalony. A, akumulator wymieniałem, tak. Fault Remote Control Wake Up Communication on CAN. No to pewnie też mogło złapać od tego. Jak się kliknie, to wchodzimy od razu w Google, więc to jest spoko i możemy po prostu od razu tam na przykład sobie wejść. Tylko trzeba mieć internet oczywiście, nie? I tu jest Android 10, więc dosyć nowy, więc nie ma problemów z przeglądaniem internetu, tylko nie mogę oczywiście kliknąć pliki cookies. Pochwaliłem, nie? Mam problem z zawieszeniem, coś tam, komp, bla bla bla. No po prostu sobie możemy przeglądać różne fora. Tutaj mogę sobie wbić, zobaczyć jakieś angielskie forum. A, sobie, o to pewnie jest reklama jakaś. Sieć zgubiona, no zasięg mam dosyć słaby. Spróbujemy jeszcze raz w to wejść. No, to sobie wyszukajmy ten błąd. Filmiki na YouTubie, zobaczymy, czy działają. No, gościu mówi, tłumaczy. Możemy włączyć sobie napisy. To już wiecie. To jak na zwykłym YouTubie, na Androidzie po prostu. To po prostu odpalam Google Chroma, nie? I też właśnie cofanie, wam pokażę, jak się cofa. Trzeba po prostu w prawo, w lewo. Coś kliknąłem za bardzo. A, dobra. Chyba kliknąłem Enter. Zamiast kliknąć błąd, żeby go wygooglało, kliknąłem Enter, żeby wejść w dany system. Pokażę wam, jak się robi raporty, jak się zapisuje, można też go wysłać na maila sobie ten raport, to też jest fajne. Tak jak w lunchu, klikamy share mail, albo do klienta, albo do siebie można go wysłać na maila z naszym logo, danymi warsztatu, więc to też tak profesjonalnie może troszeczkę wyglądać. Dobra, teraz historia.
Citroen, z którym się łączyłem i on od razu mi się teraz z nim łączy. Słyszę, że poklikał. Tu też było szukanie winu, więc chyba go nie zapamiętał. No ale dobra, lecimy Health Report. Zapłon włączony oczywiście. Inaczej bym się tu bez klimy ugotował. Czyli zobaczcie, jakie piękne słoneczko. Jak się radio skanuje, to czy tam ABS, to on zawsze krzyczy, nie? Błędami niby. Tu się właśnie świeci ABS, że jesteśmy połączeni z ABS-em. Zgasło. Wróciły te dane, wiecie, z radia. Ostatnio widziałem filmik, jak komuś poduszka powietrzna wybucha w twarz, także właśnie to zobaczyłem. Airbagi, także trochę się może odsunę. Dzisiaj filmik jest tak na szybko, może być trochę nudny, ale macie pytania, pytajcie, ja w drugim filmiku postaram się wam więcej odpowiedzieć, właśnie w sumie zrobić po prostu odpowiadanie na wasze pytania, jeśli będą, nie? Zaraz jak on skończy skanować, zrobimy sobie raport, pokażę wam coś jeszcze, będziemy to kończyć. Jeszcze podsumowanie, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest. Na pewno to nie jest dla nikogo, jak nie znacie angielskiego. Jak nie znacie angielskiego, ja bym odpuścił wszelkiego rodzaju takie skanery. Na pewno nie kupujcie pod impulsem tego. Jeśli uważacie, że wam się przyda, to wtedy dopiero bierzcie. Jakbym miał wybierać wszystkich urządzeń diagnostycznych, to jest najlepsze, jakiego naprawdę do tej pory używałem. I fajne jest to, że będzie aktualizacja, wiecie, wieczna, nie? Dobra, raport. I tak, przed naprawą, nie? Citroen, przebieg 334 niby. Ciekawe, ile cofnęli handlarze na granicy, jak go sprowadzali. Nazwa warsztatu, shop name, to się tam w ustawieniach ustawia. Można wszystkie te dane zrobić, żeby one zawsze się wpisywały. Ja tego nie ustawiałem, tylko zrobiłem Szczecin i logo sobie wgrałem, nie? I tak wygląda nasz raport wygenerowany, na urządzeniu zapisany. Możemy go do PDF-a eksportować. I tak wygląda w PDF-ie nasz raport. To, co wam mówiłem, że po prostu jest to wylistowane w taki sposób, że troszeczkę czasem ciężej się to przegląda niż takie graficzne, wiecie, na urządzeniu. No ale mamy taki raport, wszystkie dane tam, wiecie, warsztatu, godzina, data, wszystkie dane auta. Tutaj jakieś tam logo, wiecie, King Bolen albo Lunch. No i możemy share, czyli podziel się. Po Bluetoothie wysłać albo mailem. Ja sobie wysyłam mailem na mojego maila i można sobie tytuł maila na przykład wpisać, nie wiem, Citroen pana Jana albo tam coś tam, wiecie, możecie klientowi, możecie sobie wysłać. Ja wysyłam sobie i potem wam też mogę pokazać, jak taki mail od nich wygląda. Dobra, wysłano. I te wszystkie raporty są w urządzeniu. Nie, cancel. Ja chcę wykasować wszystkie błędy. Mogę? Naklikałem. Przez to, że naklikałem, pewnie zakończyłem sesję. No ale jakbym... O, dobra. Komunikacja, kasowanie. W sumie proste w obsłudze, proste w użyciu. Zaraz jeszcze sobie wejdziemy w parametry. Wejdziemy sobie w silnik, wejdziemy sobie tam, wiecie, w inne moduły, pokażę, jak to wygląda. W porównaniu do Launcha to jest bardzo, bardzo podobne. Jedyny problem jest taki, że przez to, że jest tak mały ekran, przy nagrywaniu na dole jest taki pasek czasowy, nam trochę zabiera tego ekranu, nie? W Launchu było podobnie, tylko Launch ma nieco większy ekran i nieco to jest lepiej. Jakiś BSR. Ja tam naklikałem wtedy jakieś te BSR-y. Po prostu ja chcę skasować błędy. Tak, kasujemy błędy. Czy mi na silniku skasuje te błędy? Nie wiem, zwykle robię to bez silnika, tylko na zapłonie. Narzekł jest, że jest gorąco, to wiecie. Fajne mam kroksy, nie? Tu musiałem ostatnio wycinać kroksa, żeby mi rany nie dotykał. Kroks inżyniera. Ok. Domyślam się, że pewnie trzeba wejść w BSI, to wejdziemy sobie w BSI. No i też na silniku one mogą się nie chcieć wykasować, więc to nie jest tak, że urządzenie nie działa, bo Launchem pewnie byłoby podobnie. On naprawdę, on działa tak samo jak Launch, nie? To mogę wam naprawdę zapewnić i potwierdzić. No, jesteśmy teraz jakby w BSI, nie?
I informacje o module. Tu mamy tam, wiecie, nazwę softa, jakieś tam numery, więc to tam można sobie posprawdzać, Valeo, bla bla bla. To jest spoko. Czytaj kody błędów. No, niespodziewane, coś tam BSI. Jak wygląda? Tu mamy znak zapytania. Czyli nam też googluje, ok. Nie raport, skip, cofamy. Oj, dzisiaj się miotam, powiem wam. Wyczyść, tak, wyczyść. Zobaczymy, czy nam się uda wyczyścić błędy. Tak, engine off, czyli engine off. Włączam zapłon. Clear. Switch off the ignition. And switch on the ignition, czyli włącz zapłon, ok. A nie, dobra, trzeba było wyłączyć zapłon na tyle sekund. Tu są różne procedury kasowania błędów. No, mówi, że no to damy on. Odczytamy. Oil pressure sensor. Teraz? Poważnie? Skasuj. Switch the ignition. Powiem wam, pojedynczo w modułach nie kasowałem tak błędów, tylko używałem tego kasowania błędów wszystkiego, nie? No, czytamy, zobaczymy. Wiecie co? Ja z tego wszystkiego wyjdę. Dzisiaj mi nic nie idzie, bo się trochę śpieszę. Nie ukrywam, że ten film chciałbym zrobić jak najszybciej, już po prostu skupić się na sobie. Bez włączania zapłonu to zrobimy. Zawsze tak jest do filmu, że jak chce się pokazać, to coś nie wychodzi, nie działa. Ciekawe. Wcześniej wszystko działało. No dobra, wiecie co? Ja zakończę tą sesję. Zaraz tu pokasuję błędy. Wrócę do was, jak to wszystko ogarnę, pokasuję, nie? Kończymy sesję. Wyciągam zapłon, wkładam. Wchodzimy. Citroen. W sumie wam to pokażę. Już tu upał robi. Masakra. Już mi się poci czoło, nie? Dobra, szukaj automatycznie, bez silnika. No i co zostało? Oil pressure sensor. Fajnie. Może się akurat zepsuł, nie wiem. Niedawno wymieniałem alternator, może tam wtyczka nie łączy. Nie będę teraz tego grzebał, bo akurat silnik nagrzany, gorąco, pobrudzę się. No ale przynajmniej wiem, że muszę jeździć, obserwować. No dobra. To idziemy na kompa podsumować dane, jak to na papierze wygląda, jedno z drugim. A jeszcze ciekawostka, no bo nie chce się skasować. Zobaczymy sobie w internecie. 0406, tu ludzie pokazują, że chodzi o EGR. Dopiszemy sobie C3 diesel, błędy DTC 4.6 jak naprawić, oznacza, że czujnik recykuracji spalin ma za wysokie napięcie obwodu. No, nie mamy EGR Excessive Flow, tylko u nas to było trochę inaczej. Jak strona ma reklamy, to wydaje mi się, że może być problem z przeglądaniem tych stron. Tu się chyba ładuje strona. Też mam słaby internet. Za dużo klikam. No dobra. Niby jestem podłączony. Zawiesiłem system. Tego jeszcze nie było.
Może jest za wolny dla mnie, jestem za szybki. Dobra, słuchajcie. Coś tu będę obserwował, co z tym cytronem. Dalej będziemy tam, wiecie, kombinować. Idę na kompa, bo ten film się zaraz zrobi godzinny, a tego nie chciałem. Miał być szybki. Także walić te błędy, jeździć, obserwować, nie? Jak prawdziwy mechanik. Co ciekawe, na odpalonym silniku on nie świeci check engine. Może on czeka, aż się nagrzeje silnik, będzie znowu sprawdzał. Może te błędy znikną, nie wiem. Już nie mam na to czasu, naprawdę. Przepraszam was, widzowie. Albo dobra, jak versus, to teraz w takim razie podłączymy sobie luncha. Lunchy chyba włącza minutę. Tamten pół minuty w takim razie. Dobra. Teraz cyk, pyk. No i właśnie ta wielka głowica. A tu się wysypało jeszcze. A Boże, dobrze, no właśnie. Podłączamy głowicę. Głowica podłączona. Lunch się jeszcze włącza. I teraz widzicie, głowica tak, albo na glebę, albo ja ją kładę tak na kierownicę. Dobra, lunch się włączył. Nie wiem ile to czasu było, ale się włączył. Głowica świeci, musi być tak, albo na tym, tu dynda, albo jakby było tak, to byłoby tak, więc tu te kable przeszkadzają, więc no głowica jest problematyczna, nie? I teraz tak, bez logowania na razie, bo bez loginu, diagnoza lokalna. Aha, czyli się udaje diagnoza lokalna, bo tak normalnie to trzeba kliknąć tutaj, on tam ładuje internet, oczywiście znowu już naklikałem, a pamiętam niezalogowanego, bo dzisiaj się logowałem, pewnie dlatego, no. Bla bla bla, często używane, Citroen, szukaj. Tylko jeden cal niby większy wyświetlacz, a jest dużo większy. Chyba że oni liczą całego już z ramką, nie wiem. Szukaj automatycznie, szukamy winu, tak, to mój win. I tu też mamy bardzo podobne. I teraz mamy Common Special Functions, czyli funkcje specjalne dla danego modelu, więc akurat tu jest launch bardziej rozbudowany. Aczkolwiek jeśli chodzi o bazę błędów, innych takich tematów, o widzicie. Więc tu mamy o jedno menu więcej w launchu. No więc to jest taki bardziej dla warsztatów. Chociaż tam w Kingbole nie wchodzimy po prostu, wiecie. Wchodzimy w co? No, w tę listę modułów, co chcemy zrobić konkretnie, nie? Ten nam podpowiada po prostu, co dane auto, jakie procedury obsługuje. Więc może trochę przyspieszać robotę. No i zobaczymy. Launch pewnie też nie skasuje tego błędu. Chyba że to, że zamknąłem auto, przyszedłem do domu, wróciłem, to nam coś tam zmienia. Ale na odpalonym silniku check engine nie było stałego, więc może czeka na jakieś warunki testu, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć ten błąd, nie? No zobaczcie, jak tu w ogóle wszystko umyłem. Siedzonko umyte, już tu była taka duża plama, nie ma. Tu była mała, jest mniejsza. Dywaniki ogarnięte, kierownicę nawet umyłem, żeby była taka gładsza. Nie była taka brudna. A Tytusek się postarał, odpicował furę. Tutaj wszystkie brudy, zbiegałki też. Wszystko jest posprzątane. Pamiętajcie, zawsze trzeba wozić 10, 8, jakby trzeba było wyjąć akumulator. Ten launch, który nie jest po bluetoothie, bo ten jest właśnie po bluetoothie, ten co jest na kablu, ma taką fajną wieszajkę, że można sobie tak na kierownicy, wiecie, zawiesić go, nie? Ten akurat nie ma stopki. No dobra, to radio odbyło. Oil pressure sensor. Proszę mi gogle wygooglować. Ja chcę gogle. I wam pokażę, jak tu gogle wygląda. Muszę się zgodzić na cookiesy, nie chcę cookiesów. No i mamy tam błędy, patch, coś tam. Wchodzimy, tu lepiej jakby internet działał. A trzeba się zarejestrować, zalogować. Launch jest o wiele szybszy, ma lepszy procesor. Zaraz sobie to porównamy. I na launchu mimo wszystko właśnie jak się przytrzyma klawisz, to mamy polskie znaki, więc to też może komuś robić. Mimo że jest angielski wybrany, bo ja też oczywiście wszystko po angielsku, nie? To akurat nie znajduje mi tych błędów. Dziwne. Nie mamy czasu na to.
Tak, wychodzimy z tego, ale zrobimy kasuj błędy. I lunchem nie ma procedury chyba wyciągania kluczyka zapłonu, nie? Tak mi się coś kojarzy, że ta głowica nie wymaga tego kluczykowania. Zaraz zobaczymy, co nam lunch powie. No niby skasowano, no ale dalej wraca ten błąd. No czyli to pewnie akurat coś się stało, coś się wydarzyło, muszę iść zobaczyć pod maską. Powiem wam, bez kitu. Ja tej wtyczki chyba nie zakładałem, bo testowałem alternator, to ja muszę tak jeździć od ponad miesiąca, bo kupiłem na szrocie alternator, żeby zobaczyć, czy to tamten był alternator. No i alternator tam wtedy blokował tak silnik. No to muszę założyć wtyczkę po prostu. No. Ja to jestem czasem bardzo inteligentny. Tutaj czy widać? Czy tu będzie widać? O, to szare tutaj, o, to jest ta wtyczka. Taką latarkę sobie kupiłem w Chinach za jakieś, nie wiem, 3 dychy. To ja mam, bardzo dobrze świeci. Ciekawe ile pożyje, ale świeci bardzo dobrze, bo właśnie chciałem coś takiego punktowego. Tu ma jeszcze taki żółty, biały i żółty ciepły. Różne tam tryby świecenia na czerwono. No i wtyczka założona, bardzo elegancko. Już myślałem, że jakiś kunalic mi tu, wiecie, wlazł, przegryzł kable, ale nie. Także jak znacie kunalisa, pozdro dla driftera. Ja wiem, że to nie film o latarce, ale wam coś pokażę. Zobaczcie, tak, pierwsza opcja świeci na taki żółty, biały. Druga opcja na półmocy. To już końcówka świeci i odkryłem przypadkowo, zobaczcie, tu jest takie wycięcie. Jak tą latarkę się złoży, to ona potrafi dołem świecić. Tu jest magnes w podstawie. Tu jest magnes, więc na krawędzi czegoś metalowego możemy tak odsunąć latarkę, że nam w dół świeciła. Także spoko opcja. Kolejne to jest białe światło do tyłu, ona się tylko na wprost rozkłada. Białe światło na połowę. Czerwone światło, migające czerwone i tyle, nie? Ale nieważne jaki tryb włączymy, jak się przytrzyma latarkę dłużej, to ona po prostu gaśnie, więc nie trzeba wszystkich trybów klikać. I są dwa rozmiary, są większe i są mniejsze. To jest chyba większa? No nie wiem. Tak jak trzymam w ręce, to ma z 10, 12, 13 cm, nie mam pojęcia. No spoko, za 2-3 dyszki. Nawet jakby się miała zepsuć niedługo, to luz. Dobra, koniec off topiku. I zawsze muszę się rozgadać, nie? A, jeszcze tu jest wieszak jakiś. Haczyk, wieszak. Wow, nigdy tego nie wyciągałem. O, taki. Można pewnie na tym, taki wyjeżdżający. Można pewnie powiesić sobie, wiecie, na zamku maski, żeby w dół świeciła. A mówiłem, że zaraz tą latarkę sam rozwalę. No dobra, lunch. Jak się raz klika, obydwa te testery mają opcję oszczędzania baterii, nie? Lunch ma chyba o wiele większą baterię, chyba 2 razy większą, tak mi się wydaje. Porównamy sobie wszystko w datasheetie. No dobra, skasujemy błędy. Oczywiście kasujemy błędy, nic nie wróci. To ciekawe, kurde. Odpiąłem czujnik, nie działał, żeby się nie świecił check engine. I to tak jeżdżę już z miesiąc. Okej, czysto, fajnie. Widzicie? Zapomniałem o tej wtyczce. Każdemu się zdarza, nawet rzeźbiarzowi. Pewnie zostawiłem ją specjalnie, tak, bo chciałem wykręcać czujnik, wiecie, ciśnienia oleju. No ale się okazało, że tam nie było tych opiłków jednak, tu mam tam short, bo myślałem, że cytryn umiera, to nie było piłki, to chyba były pęcherzyki powietrza. Bo jak przefiltrowałem 100 ml oleju, przez 2 dni się filtrowało przez filtry do kawy, nie było ani jednego piłka, nie było brokatu, nie było nic, więc chyba na powietrzenie oleju to po prostu było, ja spanikowałem, wiecie. Także cytryn jeździ, alternator ze szrotu działa, alternator drugi jest u Fabiego. Raz Fabi go zrobił, rozkleił się stojan, musiał go znowu kleić, przyszedł krzywo sklejony, znowu szumiał, wiecie, dotykał, obcierał, więc wysłałem znowu do Fabiego. Teraz go klei chyba już z miesiąc, tam się, żeby było równo, zobaczymy. Bo zrobił pełną regenerację, no i się kurde odkleił stojan wewnątrz tego alternatora głupiego. No dobra, tak to wygląda. Luncha filmik widzieliście. On krzyczy o wiele głośniej, żeby zabrać głowicę, chociaż takiego kabla to kurde może być ciężko zapomnieć, bo ten mały z King Bolena, no ale widzicie, King Bolen by wszystko działało. Oj. No dobra, widzimy się za chwilę. No i dobra, witajcie na kompie. Tutaj mam Excela, którego dostałem od Chińczyka. I teraz tak, porównanie parametrów. Wszystkie podstawowe systemy, a tu jest Full Diagnostic System. VCI konektor, tak, bezprzewodowy. Ten też tak reklamują, że niby jest taki fajny bezprzewodowy, ale jest na kablach. Także ile języków? No ten niby więcej, ale to też są takie języki słabe. No mówię, jak nie ogarniacie po angielsku diagnostyki, to nie brałbym tanich chińskich żadnych produktów. Rok gwarancji, darmowa lifetime, czyli
dożywotnia aktualizacja bazy danych, czyli do nowszych aut i w ogóle. Tu mamy 2 lata aktualizacji plus 2 lata funkcji online. Po 2 latach nadal launcha można używać, tylko po prostu nie da się go aktualizować i nie będą działały funkcje online, czyli odczytywanie pinów do logowania się do sterowników. I teraz tak, miliamperogodziny się przelicza na watogodziny, czyli 3,7 V razy 3,1 amperogodziny 3,15, to mamy, już Wam mówię ile, czyli watogodzin 3,7 razy 3,15, to ten ma 11,65 watogodziny, a tu mamy nie dość, że mamy więcej voltów, bo mamy 7,6 razy 6,3, no to mamy 27, ma 3 razy większą baterię, ale on też ma większy wyświetlacz, jaśniejszy, też może procesor brać więcej, 4 kory, 1,8, 4 GB RAM, ten ma 2 GB RAM, więc może dlatego się wysypał wtedy. Ten ma kamerę z tyłu, obydwa mają dual banda, na 5 giga Wi-Fi działa, ten na 2.4 i 5.0 spoko. Teraz tak, Bluetooth oczywiście mają obydwa. Nie ma CAN FD, tutaj widzimy, nie ma CAN FD nasz King Bolen. Zrozumiałe, został wykastrowany, żeby był tańszy. Nie ma DOIP, ten ma DOIP tylko z dodatkowym kablem za jakieś 200. Tutaj jest jakiś protokół starszy, J234, może komuś może być to potrzebne. Tu się wszystko pokrywa. Jakie są różne? A, tu się nie ma. Czego nie ma? Bidirectional control, czyli właśnie nie ma sterowania, czyli nie ma zadawania. Trzymaj 2000 obrotów, ale to nie każde auto ma, więc to też bardziej w Amerykańcach to jest, nie? W Chevroletach, tych amerykańskich Fordach, tych dużych amerykańskich. ECU8, czyli wspomaganie programowania. Launch nie ma, ten ma. Tak mi się wydaje, że to jest ECU8, a za to dla Volkswagena i Audi ma launch, ma właśnie guided functions, czyli to są porady właśnie obsługi programowania, kodowania, pewnie długiego, krótkiego. TPMS Extended, czyli tym zakodujemy raczej odbiorniki w kołach, tak mi się wydaje, tym chyba nie. Nie wiem, szukajcie komentarzy pod filmem. Jak ktoś się bardziej zna niż ja, to Wam odpowie. Ja jestem tylko domowym rzeźbiarzem. Ile Service Functions? Ten ma 3128, bo ja mam ten Bluetooth, nie? A to jest ten launch troszeczkę mniejszy, starszy na kabel z joystickiem. 38, czego nie ma? A co ma? Co ma? Odometer, czyli łączenie się z licznikiem i airbag reset. Ciekawe, czy po wypadku skasuje airbagi, nie wiem. Natomiast czego nie ma? AC system, uczenie się od nowa, inicjalizacja klimatyzacji, Intelligent Cruise Control, czyli aktywne tempomaty, inteligentne tempomaty nie obsługuje ten King Bolen. Engine Power Balance, to może być jakiś hybryd, tak mi się coś kojarzy, że może coś z hybrydami związanego. Motor Angle Calibration, kalibracja kąta silnika, nie wiem jakiego, ale no nie ma tego King Bolen. I High Voltage Battery, czyli do hybryd na pewno, albo jakichś elektryków, nie, to raczej do hybryd może być, nie obsługuje. I GPF, a dobra, launch też nie obsługuje GPF Regena, sorry, okłamałem Was wcześniej. No i tutaj flashowania, żadnych tuningów, był też ktoś mnie pytał, czy da się mapę zrobić launchem. Nie da się zrobić mapy launchem, nawet tym lepszym. To już trzeba tuningowe, wiecie. Inteligentna diagnoza to jest to, że on się łączy z internetem, z Chińczykiem, może nam pomóc, no to jakby nie ma funkcji online, zrozumiałe. Remote diagnostyka lokalna, znaczy zdalna, niby nie, chociaż później to było dodane. TeamViewer był przecież wgrany w launcha, więc nie wiem, czy mam aktualne papiery na to. Drukarka, trzeba zapłacić, żeby mnie rozszerzyć, wideoskop i co tu jeszcze jest? TPMS, aha, czyli może ten TPMS trzeba zapłacić, żeby launch obsługiwał. No tutaj się nie da tego wykupić. Battery tester, no to ten BST360, testowałem to już kiedyś, taki zbędny gadżet, średnio działa, więc to i tak nie polecam. Super Remote Diagnosis, no może TeamViewer to jest to, nie wiem, a tu czy to się różni? DLC Location, czyli DLC to pewnie lokalizację wtyczek, lokalizację, nie wiem. Ten pokazywał nawet, gdzie w Fordzie Mondeo szukać tabliczki znamionowej z kodami silnika i winu, więc i w Toyocie też pokazywał, King Bolen, nie? Także ciekawe takie sugestie. No i tutaj więcej niż 70 znanych marek, bla bla bla. To sobie możecie poczytać, nie będę Was nudził, ale idziemy teraz idziemy na co? Na stronę AliExpress. Ja widzę taką cenę dzisiaj. Dzisiaj jest 30.05. 1 czerwca ma się rozpocząć promka właśnie na AliExpressie i też 17 przez tydzień. Od 1 tydzień, od 17 tydzień.
mają być promkie, mają być niżej. Widziałem, że nawet za 980, coś takiego, no że tam poniżej tego 1000 da się to kupić. W takich szybkich filmach typowo reklamowych, że wiecie, wysyła mi firma produkt, żebym go rozreklamował, będę podawał ceny, bo zwykle chcę, żeby te filmy były bardziej jakby uniwersalne, nie? Mamy wszystkie tam dane, tak szybko przelatuję, nawet tutaj za dużo nie patrzyłem, czym się chwalą. Wiecie, infografiki zawsze są super. No, że niby immo, ale to tylko wiecie, ograniczone funkcje już, o których wam już mówiłem. Wszystkie wypisane macie, więc po prostu wejdźcie w link pod filmem, jak chcecie sobie poczytać, popatrzeć, można sobie język na polski zmienić, o ile zrozumiecie, wiecie, z tłumacza translatora automatycznego, czy tu wiecie, będzie to po ludzku napisane, o tak. A teraz tak, tu mamy licznik o północy Jan 01, czyli 1 czerwca o północy Central Europe Time, czyli czasu środkowoeuropejskiego. Tu mamy niby podane, ile kosztowało. Global version to jest właśnie global, bo euro wersja jest nawet droższa i tu jest 5 dni wysyłki, ten sam sklep co wcześniej. Think Car France Store, to się wysyła z Francji bez cła, bez żadnych opłat, przychodzi w 5 dni kurierem, także spoko. Tak do mnie przychodziło wcześniej. Tutaj też jakieś gadżety są, że tu King Bolena, taki prosty skaner, tester, no one są bardzo ograniczone, słabe te skanery, też je testowałem od launcha, taki właśnie tester, nie polecam, ale graficzny już taki bardziej, chociaż taki dongle do telefonu też zrobi robotę, nawet może lepszą, tylko no wiecie, trzeba na telefonie robić, nie? I do tego King Bolena jest gratis właśnie ten długopis, który nam bada stężenie wilgoci w płynie hamulcowym. No i dobra, na stronie King Bolen Tool, jak sobie wejdziemy, ja mam powiększę za pełny ekran. Na stronie King Bolena, właśnie oni mają te swoje, znaczy to jest launch, bo oni sprzedają launcha, Think Cara i King Bolena. Widzicie, te 3 firmy to jest właśnie tak naprawdę jedna firma w opakowaniu, wiecie, różne rzeczy. Tego Creedera launcha testowałem, nie polecam. Za te pieniądze w ogóle nie warto, lepiej kupić dongla na Bluetootha. DIY skanery, te mniejsze są na jedną markę na przykład. Ja lubię coś uniwersalnego, nie? Także ten S6 naprawdę mi pasuje. Jest też King Bolen K7, on ma funkcję online, ale na 3 lata. Też jest to jakaś opcja, bo jest w bardzo podobnej cenie co ten S6. K7 jeszcze nie widziałem, nie testowałem. Ma mieć chyba 1 cal większy wyświetlacz. I co jeszcze wam powiem? Tu są launche, immobilizery, możemy sobie właśnie zobaczyć. Na te ceny nie patrzcie, bo to wiadomo. Te ceny są trochę tak dla ściemy, ważne są ceny z AliExpressu. No i produkty. Wejdziemy sobie w produkty. I na przykład właśnie Think Car. Multisystem skanery. Think Car też ma bardzo podobnej budowy. Tu widzicie, nawet jest tak samo zbudowane, skonstruowane. Tylko Think Car ma właśnie subskrypcję zwykle, ma funkcję online, ale też na przykład na 2 lata, tak jak Launch, nie? Także King Bolen jest taką marką bardziej właśnie dla hobbystów, bo też mi to zarzucaliście, że pokazuje za drogi sprzęt, jak pokazywałem Immo Plusa. Więc wydaje mi się, że taki film z takim testerkiem za 1000 do garażu dla hobbystów, ok, jeśli znacie angielski. Jak nie znacie angielskiego, ja bym odpuścił. Tak samo z Launchem, jak nie znacie angielskiego, też bym odpuścił, nie? Ten Think Car zapewne to samo, bo tego Chińczycy jeszcze tak dobrze nie opanowali. Autel, nie wiem czy jest chiński, czy nie. Autel ma trochę lepszy ten język polski, to się zgodzę, ma lepsze, prostsze menu. Do Launcha i King Bolena może trzeba się trochę przyzwyczaić, ale da się tym naprawdę dużo zrobić, jak się wie, co się robi. Tylko właśnie wiedza jest potrzebna. Ja tej wiedzy też nie mam, tak wiecie, w pełni, więc trzeba kombinować, czytać i być ostrożnym, uważnym, żeby nic nie uwalić. No dobra, jadę na strych, robimy szybkie podsumowanie, zakończamy ten film i siema. No dobra, słuchajcie, szybkie podsumowanie. Wcześniej mi się on nigdy nie zawieszał, dobrze, że na filmie się zawiesił. W sumie też będziecie bardziej wiedzieli, że no, wszystkie chińskie produkty są troszeczkę niedorobione, to trzeba zawsze pamiętać, ale jestem naprawdę z niego, dalej go wybieram, dalej go z czystym sumieniem polecam. Za te pieniądze jest do wszystkich marek, do wszystkich aut, obsługuje roczniki tam, niby nawet najnowsze. No ja najwyżej używałem chyba 2018-19, tak mi się wydaje. Chyba najnowszy to był Citroen sąsiada. Nie mój, nie mój, nie mój. Już patrzymy. Toyota 2018 też nim robiłem. Czy 17? A nie, dobra, nie tym, to był tym. Sorry. No, ale dla kogo to jest? Dla warsztatu, dla majsterkowicza, jak znasz angielski albo chcesz się nauczyć angielskiego, jak kumasz o co chodzi, można brać naprawdę, ja go wożę przy sobie w aucie, taki wiecie, podręczny, fajny, diagnostyczny. Co by mogło być lepsze? Jakby on był w formie luncha,
O, właśnie, Launch ma takie Launch Pro, że on jest taki pionowy, z taką rączką i z też taką małą głowicą. Kolega ma takiego, że tak się pionowo go używa, można też używać go poziomo. To jest taka fajna opcja, że jest z małą głowicą Launch, także możecie też takich launchy szukać. Tylko Launch jest wtedy tam chyba na 3 lata, czy 2 lata, coś takiego, nie? I polska dystrybucja Launcha też ma do dupy język, powiem wam. No, także jeśli chodzi o języki, trzeba się uczyć. Nie chcę. Historia. Bo on mi z historii wchodzi bez kitu. Źle to robię. Pliki. I tutaj trzeba szukać. Citroen Aircross. Nie było rocznika. No a to tam 17, 18, nie wiem, jakiś taki w miarę fajny. Mercedes S-klasa tam była i tu jakieś tam się bawiłem. Mniejsza o to. Nagrywa błędy, ABS się bardzo fajnie nim diagnozuje też. Tu gdzieś miałem nagrane pliki, mi się wydaje. Daihatsu. Tak, jak wygląda nagrany raport. Na przykład mamy wszystkie tematy, ja sobie mogę wziąć OK i na przykład play i tam jak to w czasie było, mogę sobie przewijać, można sobie na grafie wszystkie naraz wyświetlić, można na grafie osobno na przykład powyświetlać. Widzicie? Można wartości, znowu za szybko klikam. OK, czyli widzicie jednak chyba ilość tego RAMu. Zawiesi się? Nie można za szybko mu dawać komend. To im zgłoszę też. Jeszcze to im zgłoszę, że się wiesza, ale i tak to opublikuję, pokażę jak jest. Żebyście dokładnie wiedzieli, że jak coś kupicie, to żebyście wiedzieli czego oczekiwać. Jestem dla niego po prostu za szybki. A tutaj historia diagnostyczna. No to już trochę mniej mi się podoba, jak się tak wiesza. Bo wcześniej jak użyłem tak na spokojnie, powoli, nie do filmu, nigdy mi się nie zawiesił. No ale dobrze, że to wyszło teraz przy testach, nie? No, także ja już na niego nie czekam. Się zawiesił. No to nie fajnie, nieładnie. Widzicie, ja to potrafię przetestować produkt, co? Wy zresztą wiecie. Dobra, słuchajcie, ja was zapraszam w sekcję komentarzy, piszcie wasze przemyślenia. I tak, mimo wszystko, za te pieniądze według mnie jest spoko produkt. Ja im jeszcze posuszę głowę, że się wiesza, żeby coś z tym zrobili. Jakby wypuścili w takiej formie, z taką głowiczką, to by było spoko, no ale nic. Mają gotowy produkt, chcą go sprzedać, także jak chcecie kupujcie, jak nie chcecie nie kupujcie. Ja was do niczego nie zachęcam, nawet wam odradzam. No i co? Zapraszam was na grupę na Facebooku Rzeźbiarnia. Całkiem fajna społeczność nam tam rośnie, można sobie pogadać o doświadczeniach, doświadczeniami się wymienić, coś zapytać. Zapraszam was do pisania komentarzy. No i zobaczcie moje inne filmy z testerami samochodowymi. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. To może jeszcze zobaczymy, czy da się go wyłączyć. No da się. Możemy zrobić restart. Pomyśleli nawet o tym, widzicie, że się będzie wieszał. No i git. No i tutaj też. Obydwa mają funkcję, tak jak mówiłem, że jak się kliknie szybko, to jest oszczędzanie energii. Jak przytrzymamy, to też tu mamy na przykład power off. Ja to wyłączam. Idę wrzucać filmy i montować. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Jeszcze miałem wam pokazać, jak wygląda raport. No to przychodzi nam mail, diagnostic raport o takim tytule, jaki wpiszemy. Ja nie wpisałem żadnego tytułu maila. No i po prostu tego PDF-a nam elegancko wysyła na komputer. Tutaj nic już więcej nie ma. Są tam logo, dane warsztatu. Tak to wygląda. Może śmieszny plus ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.